Siemanko, dziś zawitała do mnie Corsa D z silniczkiem 1.2 na serwis olejowo-filtrowy, także bez zbędnego pitolenia zapraszam do oglądania. No dobra, na początek schodzimy sobie do kanału, jak go mamy, uważamy sobie schodząc, żeby zębów nie wybić, bo też tak można, kanał dosyć głęboki. Jaki klucz potrzebny? Torx 40 i uważamy, żeby nie obrobić tego, bo tutaj już widzę jest obrobiony, także to trzeba jednym energicznym ruchem sobie ten koreczek odkręcić i spuszczamy olej. Ja założę nowy korek, kupiłem z nową uszczelką. Tego już po prostu wyrzucę, bo następnej wymiany może nie przetrwać i trzeba będzie się bawić z nabijaniem innego torksika. Dobra, mniej więcej fajnie poszło. Także sobie popuszczamy to. Szykujemy jakieś naczynko. Mam nadzieję, że to widać. I odkręcamy gnoja. Kawałek pójdzie, ale nie. Czemu tak ciężko idzie? Czy ktoś ten silikon dał? Czy naklej? Żeby sobie nie leciało. Ciekawe. Jeszcze nie. A, ciepłe. Mam cię gnoju. Olej się spuszcza. Sobie tylko wezmę to ładnie przesunę, żeby mi się to zaraz nie zasypało. Mam nadzieję, że to wejdzie. Wejdzie, to malutko jest. Do tego silniczka wchodzi 3,5 litra oleju. Także niedużo. Jak kupimy bańkę 4, to jeszcze mamy na dolewki, o ile będzie taka potrzeba. Dobra, tu niech sobie pomalutku ścieka. Olej czarny jak smoła, chyba dawno nie był zmieniany. Idziemy, odkręcimy sobie filtr oleju i wyciągniemy sobie bagnet do góry, wtedy jeszcze więcej oleju nam tutaj leci. Dobra, jesteśmy sobie na górze. Musimy sobie teraz odkręcić filtr oleju, ale wcześniej ja sobie wezmę szmatkę, troszeczkę zmywacza do hamulców i po prostu wezmę, wyczyszczę tutaj to, żeby nic się tam do środka nie sypało. Tutaj jest takie zaolejone, to przykurzone, a po co mamy mieć jakiś. Plastikowy jakby korek z składem filtra oleju, nasadka 24. To gdzie ja ją mam? Dobra. Popuszczamy. Na szczęście ktoś to w miarę normalnie dokręcił, a nie dojebał. Weźmiemy sobie jeszcze szmatę, żeby tam przystawić, żeby nie lało się za bardzo. Im mniej teraz sobie nabrudzimy, tym później mniej sprzątania. Sobie z tyłu podstawię, żeby szmatka ładnie wciągła. Tu uważajcie na przewody. Masa jest chyba.
słyszycie? Popuszczam filtr, odkręcę sobie jeszcze tutaj korek i już ścieka znowu olej. Po prostu nie robi ciśnienia i tam go niżej puszcza. O Jezus Maria, o Jezus Maria. To jest masakra. Tutaj dawno nikt nie zaglądał, bo ten film nie był zmieniany, czy co, nie wiem. Strasznie to wygląda, szczerze mówiąc. Żeby w benzynie tak wyglądał filtr. O, słyszycie? Nie wiem, czy to słychać na kamerze, ale teraz właśnie ścieka jeszcze dużo oleju. A więc dobra. Ja sobie filtr wyciągłem. Tutaj tą obudowę bardzo dokładnie czyścimy sobie szmatką. Możemy troszeczkę nawilżyć właśnie zmywaczem, wyczyścić, żeby tam żadnego syfu nie zostało, starego oleju. No ja lubię czystość po prostu. Teraz tak, wyczyściłem sobie dokładnie tą całą obudowę. Tutaj sobie wymyłem ją w środku i teraz tak, tutaj jak widzicie, nie wiem czy to widać, jest uszczelka. Tą uszczelkę zawsze zmieniamy. Zawsze przy nowym filtrze w opakowaniu jest nowa uszczelka i tą uszczeleczkę sobie wymieniamy. Tutaj w tym przypadku ona jest taka okrągła, ale zdarza się, że jest taka też jakby trapezowa, prostokątna. O, widzicie? Ona jest okrągła. Nie wiem, czy to dobrze widać. O. Teraz to sobie jeszcze fajnie czyścimy i w to miejsce zakładamy nową uszczeleczkę z opakowania. Już wszystko mamy czyste, także po prostu naciągamy ją, żeby nam weszło w ten rowek. O, siedzi, widać. Tamta już była splaszczona, dlatego mogłaby nie trzymać, dlatego zawsze zakładamy ją nową. No i dobra, nowy filtr. Tutaj jest tylko wkład. Tym dzióbkiem wkładamy tam do środka, do tej podstawy. Tak, żeby nam to klikło. O. I już siedzi fajnie, tak to wygląda. I teraz po prostu bierzemy, wkręcamy go z powrotem. Zaraz powiem jeszcze z jaką siłą. Wkręcamy sobie na świt oleju. Moment dokręcenia według autodaty wynosi 25 Nm. Natomiast jeśli chodzi o korek spustowy oleju w misce olejowej, to 10 Nm. Najpierw sobie dokręcamy ręką. Aż nam dojdzie. I teraz bierzemy sobie klucz. Nakładamy, ja już mam ustawione 25 N. Widzicie? Tylko tyle. Naprawdę nie musi być mocno dojebane. No później się wszystko niszczy. No i co? Możemy wsadzić. Idę pod samochód, tam już wszystko skapało. Wycieram miskę, zakręcam nowy korek i możemy wlewać nowy olej. Dobra, i korek spustowy dokręcamy sobie momentem 10 Nm. O, i już. Nowy koreczek z nową uszczelką, dokręcony tak jak ma być, nic nie będzie ciekło.
No i dobra, zalewamy sobie olej. Do tego silniczka, tak jak mówiłem, wchodzi 3,5 litra. Wlejemy sobie tak 3 litry. Sprawdzimy na tym, zakręcimy silniczkiem, żeby wszystko doszło do filtra i będziemy dolewać jeszcze stopniowo. Umarka oleju proszę się nie czepiać. Na takim oleju autko jeździło, taki miał być zalany. Łe, panie kur, lejka nie potrzeba. Dobra, olej mamy dolany, autko przed chwilą przepaliłem, nie wiem czemu się to nie nagrało. Sprawdźmy jeszcze stan. Jest idealnie pod max. Weszło prawie 3,5 litra. Pamiętajmy też, żeby nie wlewać za dużo oleju. No i co? Zmienimy sobie jeszcze filtr powietrza silnika. Jak wyjadę na dwór, to skasuję inspekcję serwisową. To Wam pokażę na dworze, bo będzie lepiej widać. I jeszcze wymienimy sobie filtr kabinowy. Dobra, teraz wymienimy sobie filtr powietrza silnika. Co potrzebujemy? Kluczyk 7, żeby odkręcić opaskę od rury dolotowej do filtra. I torksik T25, żeby odkręcić raz, dwa, trzy, 4 śrubki. A więc bierzemy się do pracy. Wcześniej niektórzy marudzili, że za dokładnie to nagrywam, za długie są filmy. Później miałem komentarze, że filmy są mało dokładne, tnę, więc tym razem będzie dokładnie. Dobra, rurę sobie ściągnęliśmy, odkręcamy teraz te 4 śrubki. Jak dla kogoś jest za dokładne, za proste, jest mechanikiem, wiadomo, nie musi tego oglądać. To jest kręcone bardziej pod ludzi, którzy zajmują się to hobbystycznie. Robią to pierwszy raz albo po prostu chcą to zrobić sami u siebie w garażu. Czerpią z tego satysfakcję, lubią to, tak jak ja. Ja nie jestem mechanikiem, robię to hobbystycznie, a swoją wiedzę po prostu chcę przekazać dalej. Jeśli komuś to się może przydać, to będzie mnie to bardzo cieszyło. Dobra, teraz sobie podnosimy i ta puszka jest tutaj tak wpuszczona w takie jakby zaczepy. Podnosimy to sobie i odciągamy. O, to właśnie 2 pierdolniczki, w sumie 3, wjeżdżają nam tu. I wyciągamy sobie nasz filtr powietrza. No nawet względnie czysto. Nawet nie jest jakiś mocno zasypiony. Ale robimy całą usługę, także wyczyścimy. Dobra, ja to sobie jeszcze wezmę odkurzaczem, wyciągnę ten cały syf stąd. Ale to, żeby nie zanudzać, przełączę dalej. No i co, wkładamy nowy filtr. Żadnej filozofii nie ma, dostęp jest bardzo fajny. Ładnie sobie leży. Puszka wyczyszczona z jednej i z drugiej strony. Bierzemy ją, wsuwamy tutaj, tak jak najpierw mówiłem, w bok. O, żeby sobie ona fajnie tu weszła. I dokręcamy śrubki.
To dokręcamy na wyczucie, pamiętajmy, to jest plastik. Także kurczę. Bez przesady. Już raz miałem taki przypadek, nie wiem w czym to, w jakiejś audycji chyba, odkręcałem właśnie obudowę filtr powietrza i było tak dowalone, że masakra, aż całe te gniazda śrub były powyrywane, gwint zrąbany, no i to nie chciało utrzymać, albo po prostu ktoś już wcześniej to dowalił, pozrywał i dlatego tak to dopierdzielili, nie wiem, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest głupota, że to ma lekko, kurczę, siedzieć. To jest plastik. Dobra. Puszeczka siedzi na swoim miejscu. Zakładamy z powrotem rurę dolotową. Skręcamy opaską. Ja zawsze używam sobie kluczyka 7. Często tutaj jest na śrubokręt płaski albo na krzyżaka, ale po prostu kluczem moim zdaniem mniej się obrabia śrubę wtedy, nie? No to jednak pewniej trzyma, nie? No i dobra. Rura założona, obudowa siedzi, filtr wymieniony. Ok, teraz Wam pokażę, jak wymienić filtr kabinowy w Opel Corsa D. Filtr kabinowy jest tutaj za schowkiem nad nogami i znajduje on się właśnie tutaj za tą czarną klapką. Na upartego można by było go wytargać bez ściągania schowka i tych plastików tutaj, tak jak to widziałem już u innych, ale żeby to miało ręce i nogi, żeby ten filtr normalnie wsadzić, ja po prostu odkręcę sobie schowek, ściągnę sobie tutaj tą obudowę u góry od nawiewu, żeby on ładnie mi tam wszedł, nie musiałbym go za bardzo łamać czy coś, żeby normalnie wyglądał i spełniał swoją funkcję. A więc dobra, odkręcamy sobie śrubeczki od schowka. Mam nadzieję, że to będzie fajnie widać, bo rozwalił mi się mój uchwyt i nie wiem, ile ten wytrzyma. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery śrubki od schowka i ściągamy go w dół, jak się uda. Jakieś planety są. A few moments later. Dobra. Sorry za hałas. Niestety dookoła jest droga. Jedna śrubka. Tutaj jest druga. I teraz jeszcze dwie w schowku. Cyk. Trzymamy sobie schowek, żeby nie pourywać nic. Delikatnie odkręcamy. Torksik T20 jeszcze nie mówiłem. Dobra, śrubki mamy wyciągnięte. Tu nam jeszcze uszczelka trzyma. O. I schodzi nam ładnie. Odstawiamy go sobie na bok. Tutaj mamy taką spinkę od tego nadmuchu powietrza, która nam to trzyma. Wam to pokażę. O, to jest taka spineczka. Nam to trzeba ścisnąć. Znaczy,
i w dół wypchnąć, żeby nam to wyszło. Żebyśmy się mogli dostać do naszego filtra, który jest tam. I do po jakiejś szczypce, żeby to wypchać tą spinkę. Dobra, mam śrubokręt. Spineczkę sobie tutaj śrubokrętem ładnie, o. Nie wiem, czy to widać. Nie, to gówno jest. No to sobie podważamy. Tak. Nam wychodzi w dół. Wyciągamy. Tak to wygląda. I teraz możemy nam wyciągnąć właśnie ten cały nawiew. Tu u góry to się trzyma, po prostu jest tak tylko nałożone na całą nagrzewnicę, tam na ten cały układ. I teraz zobaczcie, mamy piękny dostęp do tej klapki od filtra powietrza. Elegancko nam wyjdzie, nie musimy się szarpać, kombinować, a kurczę, 2 minuty roboty więcej. Podważamy to sobie na dole, pyk. O. Góry. I już mamy nasz filtr. O. Wyciągamy go sobie. To jest taki dostęp, że zawsze trochę zdeformujemy ten filtr, także tym się nie przejmujcie. Jedną ręką trochę to ciężko zrobić. O Jezu, jeszcze jakaś szczotka kurde jedzie. To czyści ulicę. Dobra, po prostu to musimy zrobić. Ja jedną ręką nie mam jak się podeprzeć ani tego wyciągnąć. Zaraz wam pokażę. Dobra, mam nowy filtr. Stary wyglądał tak. Nie wiem, czy tutaj woda jakaś podeszła czy coś, ale troszeczkę zaczęło mu tutaj jakby się gnić. Na pewno gdzieś jakaś woda podeszła albo z klimy, albo z czegoś, no, ciężko mi powiedzieć. Pewnie musiało trochę śmierdzieć z tego. Dobra, mamy nowy filtr antyalergiczny, węglowy, także powinno te takie brzydkie zapachy wyłapywać. Jak wkładamy? Wkładamy strzałką do konsoli środkowej, czyli wchodzi on nam tak. Dobra, filterek włożyłem nawet bez zaginania, fajnie wszedł. Zakładamy sobie od góry z powrotem, poczekajcie, może włączę światło, właśnie, tą obudowę i ona nam tu ma wejść na dół i się sorry, nie widziałem, że nie pokazuje. O, na dół i zatrzasnąć. I tu według mnie powinna być śrubka, której nie widzę. No trudno, nie ma to nie ma, ale trzyma się na tych zatrzaskach mocno, także jest dobrze. I co, składamy w odwrotnej kolejności. Wypisujemy karteczkę z serwisu, dajmy pod maskę, aby wszystko było cacy. I później jeszcze inspekcja serwisowa, kasowanie i autko do wydania gotowe.